Ja nie wiem, kto miał coś tak durnego we łbie, żeby w ogóle zdecydować się na wystawienie takich rzeczy. Mowa o listach, o dokumentach medycznych osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych. A opis zmroził mi kilka włosów na karku, bo było napisane, że to bardzo duża rzadkość, dlatego że w 1943 roku żyło już bardzo niewielu Żydów. Są już urzędy, które w Niemczech uważają, że należy uniezależnić się od Ameryki, chociaż nadal z cyfryzacją jest źle. To są takie dowody na to, że Polska może opierać się na swoim własnym oprogramowaniu. Czas szybko mija, my jesteśmy znowu online. Cześć Adam. Cześć Tomaszu. Witam serdecznie w listopadzie, który obfituje w wydarzenia, o których warto porozmawiać w podcaście, który nazywa się Federalnie Rzecz Biorąc. I dziękujemy Wam za komentarze. Staramy się dobierać tematy tak, żeby były one interesujące dla wszystkich. No czasami oczywiście to są ciężkie kobyły, ale taka jest ta niemiecka rzeczywistość, jeżeli chodzi o politykę. Zresztą nie w Niemczech te ciężkie tematy są w tej chwili ważne. No ale na pewno jeden temat chyba Ciebie i mnie sparaliżował, a chodzi o pewną aukcję, która miała się odbyć dzisiaj, bo nagrywamy ten podcast w poniedziałek. Miała odbyć się dzisiaj, ale została w ostatniej chwili odwołana, także za sprawą, w dużej mierze za sprawą polskiej dyplomacji, za sprawą na przykład telefonu ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego, który zadzwonił do Johanna Wadefulla i powiedział: panie, co tam się u was dzieje? I działania niemieckich władz doprowadziły do tego, że na dobę przed aukcją, która zmroziła nie tylko ciebie i mnie, ale mam wrażenie, że bardzo wiele osób w Polsce również, bo gorącą dyskusję wywołało to, co działo się w Niemczech, tej aukcji dzisiaj nie było, ona się nie odbyła, natomiast temat wcale nie jest zamknięty, dlatego się nim zajmujemy. Znaczy, bardzo szybko zdjęto oczywiście z tej aukcji, bo ona miała być internetowa, eksponaty, jak można to eksponatami nazwać, które właśnie ujrzały to światło dzienne. Ja nie wiem, kto miał coś tak durnego we łbie, żeby w ogóle zdecydować się na wystawienie takich rzeczy. Mowa o listach, o dokumentach medycznych osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych w trakcie II wojny światowej. Znaczy, ja nie wiem, jak to nazwać, bo zarówno ta osoba, która wystawiła te wszystkie dokumenty, jak i sam dom aukcyjny, obie te instytucje albo osoby po prostu przeszły same siebie. Będziemy musieli znaleźć słowa dla tego tematu, dla którego słów rzeczywiście znaleźć trudno. Dokładnie taki komentarz, jaki ty przed chwilą ja dostawałem, takie komentarze u siebie na Instagramie, kiedy relacjonowałem w niedzielę, w której doszło do decyzji o cofnięciu tej licytacji, relacjonowałem właśnie przebieg tego, że jeszcze ta aukcja jest, a potem że ona zniknęła i właśnie było, ktoś miał bardzo głupi pomysł, ktoś miał bardzo dziwny pomysł, takie właśnie komentarze były. No ale jest ten pomysł. Ja zastanawiam się, jak do tego doszło tak samo jak ty, ale no, pewne rzeczy wiemy na temat tego, a na pewno ktoś, kto się z takim pomysłem zgłosił, trafił na podatny grunt w postaci domu aukcyjnego, który właśnie ponad 600 eksponatów, przede wszystkim, jak wspomniałeś, dokumentów, między innymi medycznych, dotyczących pobytu w obozie, ale także Kastracji kogoś, tak? Jakiegoś jednego więźnia. Przymusowa kastracja więźnia i opis tego, jak do tego doszło. I tam są dane zawierane, tam w różnego rodzaju tych dokumentach zawarte były dane nie tylko samego więźnia, ale także bywało, że rodziców, często dzieci. No i właśnie chyba to jest jeden z tych problemów, że te osoby, które zostały tam wymienione, nie wiadomo, czy wszystkie żyją, czy nie ma jakichś potomków, którzy powinni mieć pierwszeństwo do tego, żeby móc takie dokumenty dostać, a one trafiły właśnie do publicznej sprzedaży i ponad 600 wymienionych jeden po drugim. Ja użyję jednego przykładu, który mnie bardzo poruszył. Tam była korespondencja, 85 elementów tej korespondencji, przede wszystkim pocztówek, ale także listów, między rodzicami i trojgiem dzieci i ta wymiana cała została wyceniona na, uwaga, 12 000 euro, a opis zmroził mi kilka włosów na karku, bo było napisane, że to bardzo duża rzadkość, dlatego że w 1943 roku żyło już bardzo niewielu Żydów. Ta rodzina z Wieruszowa. To się w głowie nie mieści. Jak coś takiego w ogóle mogło się nawet w opisie pojawić? Pytanie oczywiście podstawowe.
dlaczego te dokumenty były w prywatnych rękach i dlaczego w ogóle doszło do takiej aukcji. I tutaj rozmawialiśmy już wcześniej i sam powiedziałeś, że tutaj to podejrzenie jest jedno, że chodzi przede wszystkim o potomków tych, którzy sami te dokumenty chowali, gdy już wojna się kończyła, prawda? No właśnie, albo się kończyło, albo może nawet i po wojnie. Ten dom aukcyjny jest w Neuss, to jest na zachodzie Niemiec, Nadrenia Północna, Westfalia. I dziennikarz tamtejszej telewizji, który od lat śledzi właśnie pojawiające się co jakiś czas takie dokumenty, on twierdzi, że najwięcej z nich wynika właśnie z tego, o czym ty wspomniałeś. Czyli, że sprawcy przestępstw albo jeszcze w czasie wojny, albo tuż po niej wykradali z archiwów, wykradali z sejfów dotyczących konkretnych instytucji, obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, dokumenty i chowali je w domach. I nie zniszczyli je, tylko właśnie chowali, czyli gdzieś w sejfie, w szafie, lepiej lub gorzej zabezpieczone. No a teraz, dlaczego teraz właśnie one zaczynają się pojawiać? Jednym z powodów jest to, że minął czas. 80 lat od końca II wojny światowej sprawia, że coraz więcej, jeżeli nie wszyscy już sprawcy tych mordów, tych przestępstw przeciwko ludzkości nie żyje, a ich potomkowie, szukając, odkrywając to, co zostało po przodkach, nagle sprawdzają, że tata, dziadek, mama, ciocia gdzieś w szafie, gdzieś zostawili jakieś dokumenty i zaczynają je oglądać i zamiast, co nam wydaje się oczywiste, przekazać je, spróbować dostarczyć je historykom, muzeum, fundacjom licznym w Niemczech, także obecnym przecież, które badają zbrodnie II wojny światowej, czy w ogóle historię, już nie tylko nawet zbrodnicze podejście do tego. No, pierwsza rzecz, która im przychodzi do głowy, albo ta, która rzeczywiście się przebija przez tych kilka ewentualnych pomysłów, jest taka, żeby pójść i komuś to sprzedać za kilkaset, bo tam były ceny za 150 euro, 400, 500, albo Tak, za kilka tysięcy. ale podstawowe pytanie, bo to wiele osób sobie zadaje, jak do takiej aukcji mogło w ogóle dojść? No i tutaj okazuje się, że faktycznie państwo ma trochę związane ręce, chociaż też nie do końca. Bo z jednej strony to jest prywatna aukcja i to są prywatne jakieś dokumenty, chociaż oczywiście tutaj można byłoby się pokłonić tezę, czy te dokumenty faktycznie należały do tej osoby, skoro to są jakieś prywatne listy innej rodziny. Natomiast co z tym można w ogóle zrobić? Czy taką aukcję może państwo niemieckie zablokować? No i tutaj trochę zrobiłem taki research dotyczący tego, co w ogóle niemieckie państwo mogło zrobić i okazuje się, że no jest kilka możliwości, bo jeżeli taka aukcja prywatna zagraża bezpieczeństwu publicznemu, czy też porządkowi publicznemu, no to faktycznie ona może zostać zablokowana bardzo szybko i tutaj co narusza ten porządek publiczny, to przede wszystkim fakt, że sprzedaje się dokumenty świadczące o cierpieniu konkretnych ofiar Holokaustu. I tutaj mówimy o tym, że ta sprzedaż ma na celu prywatny zysk i zniewaga ofiar, a także uderzenie w kulturę pamięci może zobligować niemieckie władze do tego, że można było taką aukcję zablokować. Jeżeli chodzi o prawo karne, bo tutaj też ten wątek się pojawia, to oczywiście można byłoby pokusić się o jakiś paragraf związany z tym, że te dokumenty zostały wykradzione, tylko pytanie, jeżeli one zostały wykradzione, nie wiem, 80 lat temu, 70 lat temu, to się już przedawniło, ale generalnie no, można byłoby też powiedzieć o tym, że sprzedawane są dokumenty, w których na przykład ujawniane są dane osobowe danych osób, rozpowszechniana propaganda albo pewne symbole, które są zabronione. No na tych dokumentach te oczywiście symbole są. No i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi też prawo cywilne, które to też sprawdziłem, no pokazuje, że umowa może zostać pomiędzy sprzedającym a kupującym, ona może zostać po prostu unieważniona jako sprzeczna z dobrymi obyczajami i ona wtedy jest nieważna, a jeżeli chodzi właśnie o sprzedaż dokumentów, które dokumentują cierpienie ofiar Holokaustu w celu prywatnego zarobku, to też można byłoby tutaj w jakiś sposób bronić. No i jest jeszcze oczywiście ustawa o ochronie dóbr kultury, tylko pytanie jest, jak właśnie wykorzystać tutaj ten przepis, no bo tu można byłoby mówić o wywożeniu dóbr kultury, o sprzedaży nielegalnej, tyle że myślę, że te działania byłyby bardzo spowolnione. Nie wiem, jak ty uważasz.
Zdecydowanie łatwiej jest oczywiście udowodnić, że ktoś propaguje zabronioną ideologię, kiedy znajduje się w mieszkaniu kogoś, kto nawet nie chciał sprzedawać, ale nawet kolekcjonował znaki różne od swastyk począwszy, ale wszystkiego, co wiąże się z symboliką niemieckich wojsk z II wojny światowej. Tutaj jest to trudne. Ty wymieniłeś długą listę tych powodów, dla których można uznać, dla których można zakazać takiej sprzedaży, takiej licytacji, ale ta długość listy nie pokazuje, że jest bardzo dużo argumentów, tylko to, że trzeba będzie, nazywając to wprost, kombinować. I dowodem trochę na to jest też to, jak zareagowały właśnie niemieckie władze. Jeszcze tylko powiem, że tam na przykład był, to chyba najłatwiej byłoby podciągnąć pod propagowanie pod propagowanie propagandy, dlatego, że tam był plakat antyżydowski. Taki plakat akurat można w bardzo prosty sposób pociągnąć, że to jest właśnie przekazywanie tej zabronionej ideologii. Ale te Ale wiesz co, reakcje ale jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, ale jak durna argumentacja była też tego domu aukcyjnego, który w którymś momencie miał wydać jakieś takie oświadczenie dla jakiejś jednej lokalnej gazety, że to nie miało to jakiegoś charakteru zarobkowego, że to miało być przecież do celów naukowych, no ale jeżeli takie dokumenty nawet są, no to normalny człowiek przekazuje je do muzeum, czy też do jakichś instytucji badawczych, a nie, tak jak powiedziałeś, no nie trafia to na aukcję, żeby ktoś mógł na tym zarobić kilkadziesiąt tysięcy euro. Dom aukcyjny Felsman w miejscowości Neuss, to jest na przedmieściach Düsseldorfu, miasteczko takie małe właśnie. On na co dzień sprzedaje pocztówki i listy przede wszystkim, znaczki pocztowe. Zajmuje się taką filatelistyką szeroko rozumianą i ta bardzo odstająca od tych przeważających licytacji, no, musiała w jakiś sposób zwrócić uwagę i zwróciła uwagę opinii międzynarodowej, bo przypomnę, że oprócz polskich władz to także zareagował Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, który też domagał się wstrzymania tej aukcji, ale także niemieckie instytucje, na przykład Fundacja Fritza Bauera, która też zajmuje się właśnie badaniem historii. Było dużo instytucji i w Niemczech i poza, które zwróciły na to uwagę. A natomiast sam dom aukcyjny poza wydaniem takiego jednego lakonicznego oświadczenia milczy, nie komentuje, nie podaje powodów, dlaczego zrezygnował z tej aukcji. Jedyny ślad, jaki wiem, że istnieje, to jest właśnie ten przekaz, że telefon między polskimi i niemieckimi ministrami spraw zagranicznych doprowadziły do tego, że niemiecki MSZ skontaktował się z władzami landu, bo tutaj oprócz tego prawa, o którym ty mówiłeś, dochodzi jeszcze też właściwość w ogóle jurysdykcji. I to nie rząd federalny i nie prawo federalne, tylko właśnie to landowe ma pierwszeństwo, żeby najpierw stwierdzić, czy tam cokolwiek było, jakiekolwiek złamanie prawa. I dopiero władze Nadrenii Północnej Westfalii, dokładnie szef kancelarii rządu Nadrenii Północnej Westfalii, on skontaktował się z domem aukcyjnym i wymusił jakby to ustalenie, że ta aukcja została zdjęta. Ona zniknęła po prostu nagle z momentu na moment z internetu. Natomiast to nie jest tak, że ona zniknęła dlatego, że okazała się być niezgodna z prawem, że zostały postawione jakieś zarzuty, że zostało cokolwiek podważone, tylko to właśnie była kwestia bardziej dyplomatycznego nacisku i pod wpływem tej międzynarodowej opinii publicznej także zostało to zawieszone. Chociaż dostałem też informację właśnie z tego landu, że jest zapewnienie, że ona nie została przeniesiona, nie została zawieszona, tylko zupełnie odwołana i ta licytacja się nie odbędzie. I władze tego landu... Tak? Przepraszam, bo cię przerwałem. Przepraszam, ja domknę może, że skoro mówię o tym, jaką odpowiedź dostałem z tego landu, no to rząd tamtejszy prosił, i to też jakby jest kontynuacja tego, że nie do końca mamy tylko i wyłącznie twarde narzędzia, ale te lżejsze, te takie miękkie mogą okazać się bardziej skuteczne, bo prosił o to, żeby dom aukcyjny skontaktował właścicieli tych dokumentów, tej korespondencji, tych różnych symboli, bo oprócz tego plakatu jest na przykład też opaska z gwiazdą Dawida, która była symbolem Żydów osadzonych w obozach koncentracyjnych, żeby skontaktować te osoby właśnie z instytucjami odpowiednimi i muzeami po to, żeby przekazać, udostępnić, upublicznić właśnie te zbiory, które miały być sprzedane. Czy do tego dojdzie? Będziemy na pewno pilnować. Dobrze, że stało się ostatecznie tak, jak się stało, chociaż w ogóle do takiej sytuacji nie powinno dojść i teraz mam wrażenie, że oczywiście takie sytuacje jeszcze nie raz
gdzieś ujrzą światło dzienne i z takimi aukcjami będziemy mieli do czynienia, bo tego się nie da utrzymać pod kontrolą, ale myślę, że no chyba trzeba się zastanowić nad tym, jak faktycznie takie rzeczy skutecznie blokować i Niemcy się będą musieli szczególnie nad tym zastanowić, bo to jak gdyby ta odpowiedzialność historyczna na nich spada. To jest jeszcze temat, do którego na pewno będziemy wracali. No ja jeszcze tylko powiem króciutko. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a dokładnie inaczej, szef ministerstwa Johann Wadefull powiedział, że czuje odpowiedzialność etyczną Niemców w takich sytuacjach i powinno to zostać zabronione. Co tylko... No więc miejmy nadzieję, że zabronią tego, bo ja no sobie właśnie, nie wyobrażam. na samej etyce się nie da i trzeba znaleźć z tej długiej listy, którą wymieniłeś, rozwiązań prawnych, muszą znaleźć Niemcy takie, które pozwoli unikać im takiej sytuacji, też szybko reagować, zanim zrobi się międzynarodowe zamieszanie i żeby kolejnych tego typu licytacji, aukcji czy jakiejkolwiek innej formy sprzedaży nie było. To przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Odchodzimy od kwestii historycznych, a przechodzimy do bardziej przyszłości i tutaj cyfrowej w Niemczech, temat, który już poruszaliśmy. Przyszłość cyfrowa w Niemczech. No właśnie. Okazuje się, że są już urzędy, które w Niemczech uważają, że należy uniezależnić się od Ameryki, chociaż nadal z cyfryzacją jest źle i że nie wszędzie, to jest ciekawe, nie wszędzie cyfryzacja działa, ale już Niemcy zastanawiają się nad tym, jak używać te instrumenty cyfrowe, które uniezależnią nas od Stanów Zjednoczonych i w pierwszych krajach związkowych już wprowadzane są rozwiązania, które mają nas uniezależnić, jeżeli chodzi o amerykańskiego giganta, na przykład Microsoft. Pierwsze sądy zaczynają też wprowadzać rozwiązania, też działają na zasadzie tak zwanego Open Office i rozwiązań, które są budowane od podstaw, nie przez duże koncerny, tak by w sytuacji kryzysowej nie doprowadzić do tego, że zostaniemy na przykład sparaliżowani i nie będziemy mogli dostać się do jakiegoś systemu. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale ja patrzę na to z optymizmem, dlatego że naprawdę nie wiadomo, co w głowie Donalda Trumpa może jeszcze siedzieć, albo osób, które są od niego uzależnione. Popatrz na ten stół tych dużych big techów, w którym udział brali właściwie wszyscy ci, od których jesteśmy codziennie uzależnieni. No i wysiadła mi lampka. Bardzo. Dokładnie, wydaje mi się, To że... mów, a ja w tym czasie odpalę. Na obite czoła bardzo mieli chyba ci przedstawiciele tego Big Techu właśnie po spotkaniu z Donaldem Trumpem, bo przecież pamiętamy tą sytuację, w której ci największe firmy, najwięksi szefowie, którzy zarządzają miliardami euro, czy też dolarów w tamtym przypadku, poszli do Donalda Trumpa i składali mu takie hołdy, że dlatego mówię, że musiały ich boleć czoła, jak ku stołowi te ich czoła się pochylały i mówili dziękujemy i bardzo dziękujemy. I rzeczywiście uniezależnienie się to jest od Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, bo amerykańskie oprogramowanie rządzi. Ja sam patrzę na to z nadzieją, dlatego że mam nadzieję, że europejskie firmy, europejskie koncerny są w stanie przygotować jakąś przeciwwagę. Ja chyba już kiedyś nawet mówiłem w naszym podcaście, że że jakąś przeciwwagę Europejczycy powinni zacząć tworzyć w różnego rodzaju cyfrowych rozwiązaniach, bo przecież kiedy korzystamy z komunikatorów, to możemy korzystać tylko z chińskich, amerykańskich, bądź ewentualnie wymyślonych w Rosji. I dobrze, że urzędy to odkrywają, ale też naszła mi taka myśl, że Niemcy to jest kolejny obszar, w którym Niemcy idą polską drogą, przy czym ta polska droga została otwarta dekady temu, bo my przecież zaraz po upadku PRL-u, zaraz po upadku komunizmu mieliśmy przetargi i wygrywały polskie firmy, które i ZUS, i ministerstwa, i różnego rodzaju urzędy i instytucje realizowały. Wiązało się to z jakimiś aferami, z nie do końca jasnymi i przejrzystymi zasadami, ale Procom czy Comarch to są takie dowody na to, że Polska może opierać się na swoim własnym oprogramowaniu, że dziwi to, że Niemcy... No właśnie, ciekawe, czy dziwi ciebie. No, że mnie na pewno nie dziwi to, dlatego że Niemcy od dłuższego czasu są ostrożni, jeżeli chodzi w ogóle o coś, jeżeli chodzi o te rozwiązania cyfrowe, bo wiemy, co było na przykład z chińskim Huawei'em, wiemy, jakie było podejście właśnie do oprogramowania amerykańskiego, bo przecież niemiecki rząd był podsłuchiwany przez Amerykanów. Natomiast ja uważam, że jest to słuszne rozwiązanie idące, ono powinno pójść w tym kierunku, żebyśmy w przyszłości, ja nie wiem, czy nie jest za późno, ale stworzyli w ogóle nasze media społecznościowe, bo może przyjść taki dzień, że zostaniemy odłączeni od wszystkich rozwiązań typu właśnie Microsoft, Google, Apple,
bo coś się komuś nie spodoba i wtedy będziemy mieli generalnie problem. I to na każdej płaszczyźnie. To nie będzie tylko i wyłącznie oprogramowanie typu biura, ale to będą również płatności. Też jesteśmy, zobacz, uzależnieni od płatności amerykańskich, począwszy od takich instytucji jak karty kredytowe Mastercard, Visa, do tego jeszcze dochodzi American Express. Wszystko to są amerykańskie sieci. Natomiast no, musimy się naprawdę poważnie zastanowić nad tym, aby tworzyć europejskie rozwiązania, I które tutaj będą z jednej strony bezpieczne, a z drugiej strony będziemy mieli do nich zaufanie. I tutaj znowu wchodzi polski przykład, bo przecież Blik, o którym rozmawialiśmy także ostatnio, no to jest dowód na to, że można tworzyć w Europie rozwiązania, także dotyczące płatności, różnego typu rozwiązania cyfrowe, no, które sprawiają, że my sami jesteśmy w stanie sobie coś wyłowić, bo ja się z Tobą zgadzam. Wspomniane przeze mnie komunikatory, przez Ciebie platformy społecznościowe, ale nawet sprzęt, kiedy bierzemy te wszystkie telefony komórkowe, czy też smartfony, może bardziej na to patrzmy, to znowu mamy bardzo niewielki wkład europejskiej myśli w to, żeby właśnie wszystkie te i narzędzia, i oprogramowania były, żebyśmy mogli wybierać coś, co powstało na naszym kontynencie, najlepiej w naszym kraju, ale no w naszej wspólnocie Unii Europejskiej, w której i Niemcy, i Polska przecież są. Nie wiem, czy pamiętasz tę dyskusję na temat tego, czy w ogóle na przykład niemiecki rząd powinien brać udział w mediach społecznościowych typu TikTok, typu Platforma X, gdzie padały podejrzenia, że Elon Musk może po prostu manipulować w trakcie kampanii wyborczej. To odnośnik do tego, co się działo w Niemczech w kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami do parlamentu. Więc to budowanie własnych marek jest jak najbardziej konieczne. Pytanie tylko, czy uda nam się stworzyć to szybko, ale też jest nowe rozwiązanie dotyczące też między innymi tych systemów typu chmura. Tu też mamy dwie firmy, jedna niemiecka i francuska, które już w tej chwili razem współpracują, które mają nam dać rozwiązania zdecydowanie lepsze i bezpieczniejsze niż amerykańscy giganci, a do tego też tworzą własny system Office, który ma już zostać wkrótce zaprezentowany, więc to może będzie też pomysł na to, aby budować systemy uniezależniające nas od tych amerykańskich gigantów, bo ja szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy dane dokumenty nie są na przykład skanowane gdzieś tam w sieci przez tych, którzy chcieliby mieć do nich wgląd, a my jesteśmy w Europie chyba trochę bardzo... Myślę, że jesteśmy naiwni, bo jeżeli patrzy się na Stany Zjednoczone i na sposób prowadzenia polityki przez Donalda Trumpa i to, o czym rozmawialiśmy, czyli w jaki sposób i członkowie jego rządu i jego partii, ale także, co jest bardziej dla nas tutaj w tym momencie znaczące, przedstawiciele największych koncernów, jak akceptują i z jakim takim trochę uwielbieniem patrzą Donalda Trumpa, no to biorąc pod uwagę to, że on swoich przeciwników żąda dymisji dziennikarzy, chciałby zwalniać tych, którzy go krytykują w każdej branży i prawników, sędziów przecież teoretycznie niezależnych, to skoro i dziennikarze, i sędziowie są na celowniku i można ich czasami ostrzelić, bo mniej lub bardziej skutecznie działa Donald Trump, to tym bardziej ci, którzy zarządzają danymi, naszymi zdjęciami, naszymi dokumentami, naszymi informacjami o nas z każdej strony, tym, co nas najbardziej interesuje i co musimy oglądać, co oglądamy, bo musimy, na przykład w związku z naszymi chorobami, no to rzeczywiście, ty mówisz o naiwności, a ja się z tobą w pełni zgadzam i uważam, że my, tak jak rządy, tak jak instytucje europejskie, tak samo my, użytkownicy, też nie mamy tego wyboru. Nie chciałbym być użytkownikiem Twittera należącego do Ilona Muska, ale na co mam przejść? No właśnie, tutaj alternatywy nie mamy, ale mało tego, wiem tylko tyle, że te rozwiązania europejskie przynajmniej na samym początku mają być tańsze, jeżeli chodzi o licencje, więc no jest szansa, tak jak często coś krytykujemy, to ja tutaj będę optymistycznie patrzył w przyszłość i mam nadzieję, że uda nam się naszym startupom, nam zorganizować w Europie lepiej życie i być może też oprócz YouTube'a będziemy mieli inne kanałowe, żeby z wami w przyszłości rozmawiać. A teraz właśnie też chcielibyśmy od was usłyszeć, jak wy widzicie to europejskie, bardzo powolne, można powiedzieć taki powolny proces cyfryzacji, jeżeli chodzi o nasze własne rozwiązania, bo mi ich w dalszym ciągu brakuje, począwszy od telefonu przez komputer. Nie mamy już Nokii fińskiej, nie mamy, popatrz, jeszcze był Ericsson, no to są firmy, o których już nikt nie słyszy.
Nikt nie słyszy. Tak, niektóre się poprzestawiały na inne działania, bo przecież Nokia dalej działa, ale w innych obszarach, więc są, ale nie ma ich tam, gdzie my byśmy chcieli po nie sięgać. Mówiłeś na początku o tym, że zajmujemy się czasami ciężkimi tematami, więc ja chciałem powiedzieć, że nawet ciężki temat jak upadek muru berlińskiego wzbudził wasze komentarze i chcieliśmy podziękować za te wasze wspomnienia, które się pojawiły pod filmami, gdzie mówiliście o tym, że właśnie inne granice z krajami Zachodu, jak się wyjeżdżało gdzieś na Zachód, były lżejsze, chociaż oczywiście kontrole były, w porównaniu do tego, co działo się właśnie między Berlinem Wschodnim a Zachodnim i wspominacie, no, rozumiem, że ci ze starszych naszych widzów i słuchaczy o tym, jak rzeczywiście ciężko było się przedostać z jednego na drugi. I dziękujemy za dobre słowa naszego jednego z komentujących, który mówił o tym, że świetna robota. Więc zachęcamy was do tego, żebyście mówili też innym o tym, o czym my tu rozmawiamy, bo może kogoś nasza społeczność wzrośnie, jeżeli kogoś tym zainteresujecie. Dokładnie, dziękujemy bardzo. Za tydzień jesteśmy z kolejnym tematem, bo to już jesteśmy przed świętami i przed Adwentem, to porozmawiamy sobie o kiermaszach bożonarodzeniowych, ale też jeszcze jeden ważny temat, zbliżające się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Temat, który wzbudzi wiele kontrowersji. Trzymajcie się, do zobaczenia, dziękujemy, dzięki Adam, widzimy się za tydzień. Dziękuję Tomku, do zobaczenia i do usłyszenia. Tak, ty mi to przypominasz.